Szwedzki stół, yoga, fryzjer i masaż. Dzień w spa? Nie. Dzień w izraelskim biurze. Zanim zaczniemy, chciałabym Wam bardzo, ale to bardzo podziękować, bo udało mi się przekroczyć liczbę ponad 100 subskrybentów. Nie spodziewałam się, że to będzie tak szybko rosło. Bardzo się cieszę, że to grono oglądających się powiększa. Dziękuję za wszystkie ciepłe komentarze, które dają mi motywację i ogromne wsparcie. Jestem tu dla Was i nagrywam dla Was, więc bardzo Wam dziękuję, że jest nas coraz więcej. Z tej okazji nawet kupiłam wino, żeby te ponad 100 oblać. Chciałam, wiecie, kupić takie wino z normalnym otwarciem, żeby zrobić taki efekt wow, że wybucha. No ale niestety kupiłam odkręcane, więc efektu wow nie będzie. Ale jeżeli macie kieliszki gdzieś w pobliżu i więcej niż 18 lat, to zapraszam serdecznie i wznoszę za Was dzisiaj toast. O minimalnych i o średnich zarobkach w Izraelu wspominałam Wam w odcinku o cenach, a dzisiaj skupimy się bardziej na konkretnych branżach, czyli powiem Wam, na jakich stanowiskach, na ile możecie liczyć, na jakie zarobki możecie liczyć w Izraelu. Powiem Wam też, na jakich warunkach pracują Izraelczycy, czym wyróżniają się izraelskie biura, bo gwarantuję Wam, że są w niczym niepodobne do na przykład biur, które znacie z Polski i na co może liczyć Izraelczyk po utracie pracy. Zacznijmy od tego, że w Izraelu zawsze, ale to zawsze podaje się wynagrodzenie w kwocie brutto. Nigdy na żadnej rozmowie kwalifikacyjnej nie spotkacie się z czymś takim jak netto. Co więcej, nawet podczas rozmów z przyjaciółmi nie spotkacie się z czymś takim jak netto. I wynika to z dwóch rzeczy. Po pierwsze, Izraelczycy uważają, że ta różnica pomiędzy brutto i netto to w dalszym ciągu są przecież ich pieniądze, bo z tych pieniędzy pokrywa się składki zdrowotne, składki emerytalne, ubezpieczenie itd. Poza tym ta kwota brutto wcale w pełni nie oddaje, ile kosztujemy naszego pracodawcę. Czyli to, że on nam powie, że zarabiamy 10 tysięcy miesięcznie brutto, nie znaczy, że my go kosztujemy 10 tysięcy miesięcznie. W tych 10 tysiącach mieści się tylko nasza pensja oraz właśnie wspomniane wcześniej składki zdrowotne i emerytalne. Często więc kosztujemy naszego pracodawcę nawet do 40% więcej niż wynosi nasze wynagrodzenie brutto. I to wynika z różnych składek, na przykład składek na ubezpieczenie, składek od wypłaty, które pokrywają zarówno pracodawca, jak i pracownik, oraz na przykład składek na odprawy. W Izraelu obowiązuje prawo, że jeżeli zostaniemy zwolnieni z pracy i pracowaliśmy w tej firmie powyżej roku, przysługuje nam odprawa. Jeżeli pracowaliśmy na przykład właśnie rok, to dostajemy odprawę w wysokości miesięcznej pensji. Ale jeżeli pracowaliśmy w firmie 20 lat, przysługuje nam odprawa w wysokości 20 miesięcznych pensji. Oczywiście wyjątkiem tutaj jest zwolnienie dyscyplinarne. Jeżeli zostaliśmy zwolnieni z jakiegoś konkretnego powodu, z jakiegoś przewinienia, to nie przysługuje nam ta odprawa. Jeżeli natomiast zwolnimy się sami podejmiemy taką decyzję, że odchodzimy z firmy, to pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia nam tej odprawy, ale bardzo często, jeżeli byliśmy dobrymi, cenionymi pracownikami, to i tak tę odprawę dostaniemy, po prostu w geście szacunku za te przepracowane lata. Warto też zaznaczyć, że utrata pracy w Izraelu nie jest jakimś traumatycznym przeżyciem, jeśli chodzi o finanse oczywiście, bo według prawa przysługuje nam zasiłek dla bezrobotnych, który wynosi aż 70% naszych ostatnich zarobków. W Izraelu, zależnie od sektoru, posiadamy tylko 12 dni urlopowych rocznie. Znacznie lepiej mają pracownicy sektorów publicznych, bo oni tych dni urlopowych dostają około 28 w ciągu roku. Dni urlopowe i chorobowe, co dziwne, się zbiera, więc im dłużej pracujemy w firmie, tym więcej tych dni urlopowych i chorobowych nam przysługuje. Rośnie to bardzo wolno. Ja pamiętam, że po 2-3 miesiącach pracy w mojej firmie dostałam około 2,5 dnia chorobowego na wykorzystanie, więc generalnie z chorowaniem trzeba w Izraelu zaczekać albo chorować za darmo. Jeżeli chorujemy jakoś dłużej, przewleklej, to oczywiście możemy pójść na to zwolnienie i wtedy wypłaci nam pieniądze ubezpieczalnia, a nie nasz pracodawca. Dni chorobowych w ciągu roku przysługuje nam 18 i znowu łatwiej jest w sektorze publicznym, bo możemy dostać ich nawet 30 i dni chorobowe nie są limitowane, tak jak dni urlopowe, więc jeżeli ich nie wykorzystujemy, to możemy ich nazbierać nawet dziesiątki, setki w ciągu kilkunastu lat pracy.
Płatność za chorobowe też nie jest w Izraelu dogodna i znowu, jeśli chodzi właśnie o sektor prywatny, to jest dużo gorzej, bo za pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego nie otrzymujemy w ogóle wypłaty, za drugi dzień 50%, od trzeciego lub nawet czwartego dnia dopiero dostajemy 100% wynagrodzenia. I znowu łatwiej jest w sektorze publicznym, bo tam płatność otrzymujemy już od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego. I teraz ja kompletnie nie rozumiem tego systemu, bo moim zdaniem nakłania on tylko pracowników do zostania w domu na zwolnieniu dłużej. Bo po co wziąć 1 czy 2 dni zwolnienia lekarskiego i nie dostać za to praktycznie żadnych pieniędzy, skoro możemy wziąć 3 i 4 i przynajmniej będzie nam za to zapłacone. Najczęściej, jeśli mamy swojego lekarza rodzinnego, który nas zna i pamięta, wystarczy napisać do niego poprzez aplikację, powiedzieć, że źle się czujemy i chcielibyśmy dostać zwolnienie lekarskie na następne kilka dni i wtedy nie musimy nawet udawać się do przychodni, no chyba że mamy jakieś cięższe objawy. Oprócz dni chorobowych i urlopowych jest też 9 dni świątecznych w roku, podczas których Izraelczycy nie pracują. Przejdźmy teraz do konkretnych branż i sektorów, ile zarabia się w poszczególnych zawodach. Zacznijmy od tego, że najniższa krajowa w Izraelu wynosi 5300 szekli brutto miesięcznie. Ale jeżeli zarabiamy najniższą krajową, płacimy też najniższe podatki, więc z tej kwoty brutto większość i tak zostaje w naszej kieszeni. I teraz jeśli chodzi o progi podatkowe w Izraelu, mam tutaj ściągawkę, bo jest niemożliwością spamiętania ich wszystkich, więc Wam po prostu przeczytam, bo to jest, wydaje mi się, istotna informacja. Jeżeli zarabiamy do 6300 szekli miesięcznie, płacimy 10% podatku. Jeżeli zarabiamy powyżej 6300 do 9000 szekli, płacimy 14% podatku. Od 9000 do 14 580 szekli za miesiąc płacimy już podatku 20%. Jeżeli zarabiamy od 14 580 do 20 260 szekli za miesiąc, płacimy podatku 31%. Jeżeli zarabiamy powyżej 20 260 do 42 160 szekli miesięcznie, podatek wynosi 35%. Od 42 160 do 54 300 szekli miesięcznie podatek to aż 47%, a powyżej tej kwoty 54 300 już 50%. Więc jak widzicie, im bogatsi jesteśmy w Izraelu, tym więcej z tej naszej pensji stracimy i generalnie warto też o tym pamiętać, jeżeli prosimy na przykład o podwyżkę, bo czasami, jeżeli przesuniemy się w tym progu podatkowym, to ta podwyżka może się kompletnie zniwelować, czyli dostajemy jakąś podwyżkę, ale później okazuje się, że przez to, że ją dostaliśmy, musimy płacić więcej podatku, więc tak naprawdę okazuje się, że o tą podwyżkę w ogóle nie było co walczyć i lepiej było nawet zostać z tą swoją starszą, niższą pensją, bo przynajmniej płaciliśmy mniejsze podatki. Jeśli chodzi o dodatki do pensji, pracodawca w Izraelu ma obowiązek pokrycia kosztów dojazdu do pracy swojego pracownika i to są zazwyczaj pieniądze w wysokości 300 szekli za miesiąc. Oprócz tego w lepszych firmach dostajemy też karty lunchowe w wysokości od około 400 do 800 szekli. Za te pieniądze możemy sobie kupić lunch w pracy, ale możemy też przynieść własne jedzenie i te vouchery zachować na przykład na posiłki w restauracjach po pracy. Na Rosh Hashana i Pesach, bardzo ważne żydowskie święta, dostaje się też vouchery od swojego pracodawcy. W trochę gorszych firmach takie minimum to jest 200 szekli, w lepszych może dojść nawet do 1500 szekli i ten voucher można wykorzystać na masaż, fryzjera, zakupy w galeriach handlowych, noc w hotelu, manicure i tego typu rzeczy. Najlepsze wynagrodzenie z pewnością oferuje branża high-tech. Pracownicy IT mogą liczyć na około 20 do nawet 30 tysięcy brutto miesięcznie. Jeżeli chodzi o netto, to a propos tych właśnie progów podatkowych, wyjdzie to około 14 do 20, czasami ponad tysięcy netto miesięcznie. Jeżeli natomiast pracujemy w firmie IT, ale nie zajmujemy się konkretnie high-techiem, tylko na przykład jesteśmy pracownikami marketingu, copywriterami, możemy liczyć na około 12, 13 do 15 tysięcy brutto, czyli w granicach 9 do 12 tysięcy netto. Oprócz bardzo dobrego wynagrodzenia, firmy IT oferują bardzo dobre warunki pracy, czyli w większości firm high-tech na przykład przychodzimy rano do pracy o 8, 8:30 i czeka na nas szwedzki stół ze śniadaniem,
pijemy sobie kawę przygotowaną przez baristę, który jest często zatrudniony tylko dla tej konkretnej firmy. Po zjedzeniu śniadania, po wypiciu kawy zaczynamy sobie dzień pracy. Później około 12-13 organizowane są dla pracowników aktywności fizyczne, więc na przykład do biura przychodzi trener jogi, robi zajęcia z jogi albo z pilatesu. Po tych zajęciach pracownicy biorą prysznic, wracają do pracy. Normalne są też takie dni, podczas których do biura przychodzi na przykład masażysta albo fryzjer i za darmo albo za pół ceny strzyże i masuje pracowników. Są też różne imprezy pracownicze albo dni, podczas których przychodzi się do biura na przykład w przebraniu. Cotygodniowe happy hours też są normą, nie tylko w high-techach, ogólnie w większości firm. Raz w tygodniu odbywa się happy hours, czyli jest taki wielki stół z przekąskami. Zazwyczaj towarzyszy temu jakaś myśl przewodnia, czyli na przykład dzisiaj jest dzień czekolady, albo dzień falafela, dzień pizzy i rozstawia się na tym stole mnóstwo jedzenia. Izraelczycy puszczają muzykę, przez godzinę, półtorej jedzą, wspólnie się śmieją, tańczą i wracają z powrotem do pracy. W Izraelu dopuszczalne jest spożywanie alkoholu podczas pracy i nie tylko jak pracujemy w barze, ale nawet jak pracujemy w biurze i nie tylko podczas happy hours, ale po prostu na co dzień mamy dostęp do kawy i do piwa lanego. Oczywiście z umiarem, ale Izraelczycy tego naprawdę pilnują i nigdy nie zobaczycie ich w pracy pijanych. Mi najbardziej podobały się tutaj przestrzenie biurowe, bo ja mam takie dosyć szare wspomnienia z pracy w biurze w Polsce, nawet w Warszawie, która powinna być może bardziej nowoczesna. Te biura są po prostu, wiecie, macie biurko, krzesło i komputer. Nikt nie pomyśli, żeby zrobić to jakoś wygodniej, żeby dostosować to do pracownika, który spędza jednak w tym biurze 8 godzin dziennie, czasami nawet więcej. A tutaj oprócz po prostu takiego stricte biura, gdzie macie komputer i biurko i krzesło, są też przestrzenie kanapowe, więc jak macie dosyć siedzenia przy biurku, możecie sobie przyjść, położyć się nawet na kanapie z laptopem na kolanach i w taki sposób pracować. Dostępne są też wyciszone jednoosobowe kąciki przystosowane do pracy na stojąco. Tam znajduje się po prostu wysokie biurko, nie ma krzesła, więc jeżeli bolą nas plecy, nie chcemy już siedzieć, możemy tam przyjść i pracować na stojąco. Z takich fajnych bajerów technologicznych jest na przykład to, że rzadko kiedy mamy klucze do biura. Po prostu otwieramy drzwi i zamykamy je przez Bluetooth. Łączymy się z siecią Bluetooth, klikamy zamknij lub otwórz i drzwi się otwierają lub zamykają. Obecne w budynkach są także kamery, które rozpoznają Twoją twarz, czy faktycznie jesteś pracownikiem tego biura i zależnie od tego otworzą lub nie otworzą dla Ciebie drzwi. Co mi się najbardziej podoba, to że można do większości biur przyjść ze swoim psiakiem. O tym opowiadam więcej w odcinku Jak żyć ze zwierzakiem w Izraelu, na który Was zapraszam i podlinkuję w opisie tego odcinka. Zarobki prawników różnią się zależnie od tego, czy pracują oni w sektorze publicznym czy prywatnym. W sektorze publicznym zarabia się mniej, ale mniej też się pracuje i ma się więcej dni wolnych w ciągu roku. Jeśli chodzi o prawnika, który skończył studia, odbył już ten obowiązkowy roczny staż, w swojej pierwszej pracy dostanie około 9-10 tysięcy brutto miesięcznie, w sektorze prywatnym nawet 12-13 tysięcy. Natomiast jeśli chodzi o prawników, te zarobki dość szybko rosną, około 15% rocznie przez pierwsze 4 lata, a po 4 latach możemy już osobiście negocjować wynagrodzenie z naszym pracodawcą. Jeżeli jesteśmy naprawdę dobrymi prawnikami, to wynagrodzenie po 5-6 latach może wynosić nawet 30 tysięcy miesięcznie brutto. Z takich fajnych dodatków do pensji, jeśli chodzi o firmy prawnicze, jest na pewno 13, czyli dostajemy 13 pensję oraz coroczne wyjazdy zagraniczne z całym biurem. Co do zawodu kelnerki, jest to bardzo dziwnie rozwiązane w Izraelu, bo generalnie kelnerki zarabiają tylko to, co zarobią z napiwków. I nie jest to mało, bo napiwki w Izraelu są duże i prawie każdy je zostawia. Wynoszą one w granicach od 12 do 15%. I jeżeli kelnerka nie zarobi z napiwków minimalnej krajowej, to pracodawca ma obowiązek jej te różnice wyrównać. Jednak rzadko kiedy to robi, dlatego że w większości kelnerka zarobi z napiwków nawet więcej niż minimalną krajową. I to też budzi trochę sprzeciw Izraelczyków, którzy mówią, że nie chcą płacić za czyjegoś pracownika, bo wychodzi na to, że właściciel restauracji ma tak naprawdę darmowego pracownika, za którego płacą klienci. Jeśli chodzi o same stawki, kelnerka jest w stanie zarobić od 8 do nawet 13 tysięcy brutto miesięcznie, jeżeli jest to jakaś lepsza, bardziej ekskluzywna knajpa. Zaskakująco księgowi nie zarabiają zbyt dobrze w Izraelu, zwłaszcza na początku. Te stawki prezentują się w granicach około 7 tysięcy brutto miesięcznie. Oczywiście rosną wraz ze stażem, ale i tak wydaje mi się, że to jest zaskakująco mało, bo z tego co się orientuję, dajcie znać w komentarzu, jeśli się mylę, ale w Polsce chyba księgowi porównywalnie do innych zawodów zarabiają
zarabiają jednak dobrze. Dalej mamy na przykład pracownika recepcji. To zależy, czy ten pracownik recepcji tylko siedzi na recepcji, czy wykonuje też jakieś tam obowiązki administracyjne, ale generalnie ta pensja jest w granicach od 7 do 9-9,5 tysięcy brutto miesięcznie. Zawód niani od 40-50 szekli za godzinę. Jeżeli jest więcej niż jedno dziecko do opieki, to dolicza się zazwyczaj 10-20 szekli do tej stawki godzinowej. Sprzątanie około 50-60 szekli za godzinę. Nie mam niestety informacji, jak prezentują się zarobki kierowców. Jeżeli chodzi o dostawę, to wiem, że jedna z popularniejszych aplikacji, z których możemy zamówić jedzenie, nie będę podawać nazwy, żeby nikogo nie reklamować, płaci swoim dostawcom 20 szekli za jedną dostawę, a dostaw jest nieraz 25-30 dziennie, więc można na tym dobrze zarobić. Po prostu dajcie znać w komentarzach, jakie konkretne zawody Was interesują, a ja postaram się to dla Was sprawdzić, bo oczywiście bez sensu, żebym Wam teraz podawała wszystkie zawody świata w tym odcinku, więc po prostu napiszcie, co Was konkretnie interesuje, a ja zrobię dla Was research. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jaka jest Wasza opinia na temat tych zarobków, jak one się mają do zarobków w Polsce. Oczywiście wiem, że są dużo wyższe, ale może na jakichś konkretnych stanowiskach macie porównanie. Dajcie łapkę w górę, nie zapomnijcie zasubskrybować. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Buziaki, cześć!